Biała tablica z logo Fundacji Pełni Kultury. Biała tablica z logo firmy 3D Link, Fundacji Pełni Kultury oraz Muzeum Narodowego w Krakowie z napisem multisensoryczne UNESCO 6. Dialog form, kultur i religii w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, Muzeum Narodowego w Krakowie. Święty Jan Chrzciciel z katedry w Lwowie. Animacja prezentuje efekty pomiaru fotogrametrycznego rzeźby z alabastru. Rzeźba przedstawiona jest na czarnym tle. Jej wymiary to wysokość 77 cm, szerokość 32 cm, głębokość 22 cm. Animacja przedstawia rzeźbę za pomocą kolorowej chmury punktów. Odzwierciedla ona realne kształty i kolory rzeźby. Stworzona jest z wielu milionów punktów. Chmura punktów jest półprzeźroczysta. Stanowi podstawę dokumentacji dwuwymiarowej i trójwymiarowej zabytku. Rzeźba ukazuje świętego Jana Chrzciciela jako szczupłego mężczyznę w pozycji stojącej. Ma on długie włosy i brodę. Jego tył, biodra i prawy bok okrywa płaszcz ze zwierzęcej skóry. Płaszcz rozchyla się na nagiej klatce piersiowej i nogach. Święty trzyma przed sobą zamkniętą księgę. Leży na niej baranek. Kręcone włosy Jana Chrzciciela opadają na ramiona. Na czole rysuje się kilka zmarszczek. Duże oczy spoglądają przed siebie. Nos jest ukruszony. Usta lekko rozchylone. Broda okala wąską twarz o wyraźnie zarysowanych kościach policzkowych. Animacja ukazuje 3 modele rzeźby. Obracają się wokół własnej osi. Od prawej trójwymiarowy model siatkowy. Tworzą go setki tysięcy białych trójkątów o różnych rozmiarach. Powstaje wrażenie, jakby szkielet rzeźby pokrywała gęsta pajęczyna. Jest to tak zwana siatka mysz, czyli cyfrowy model 3D. Na środku model siatkowy zbudowany z większej ilości trójkątów. Przez to siatka mysz jest gęstsza. Po lewej model siatkowy z nałożoną teksturą. Obraz odzwierciedla realne kształty i kolory. 2 modele rzeźby. Obracają się wokół własnej osi. Zbliżenie na popiersie Jana Chrzciciela. Po prawej model siatkowy. Po lewej model z nałożoną teksturą. Wedle przekazu ewangelicznego płaszcz wykonano ze skóry wielbłąda. Jego wierzchnia strona jest gładka, skórzana. Spód ukazany w wywinięciach pokrywa długa sierść. Płaszcz jest związany na lewym barku Jana grubym sznurem. Przytwierdzono go do skóry wielbłądziej klamrami. W tym miejscu rzeźba jest uszkodzona. Lewe ramię oraz klatka piersiowa są nagie. Zarysowano wyraźnie mięśnie i żebra. Duża księga spoczywa na prawym przedramieniu Jana, ułożona poziomo. Święty trzyma ją grzbietem do siebie. Lewą ręką przytrzymuje księgę i róg płaszcza. Na okładce księgi leży jagnię, czyli młody baranek. Przednie nogi ma podkulone pod tułów. Sierść jest długa, gęsta. Przednia część głowy została odłamana. Jan stoi na wyprostowanej prawej nodze i ugiętej lewej, którą wspiera na kamieniu. Na lewym udzie płaszcz rozchyla się na boki. Końce bosych stóp są odłamane. Animacja powstała dzięki użyciu pomiaru fotogrametrycznego. Polega on na wykonaniu zdjęć z różnych perspektyw aparatem fotograficznym. Następnie analizuje się je przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych. Na bazie analizy tworzone są trójwymiarowe modele. Dzięki metodzie fotogrametrycznej otrzymujemy wierną kopię obiektu,
czyli tak zwanego cyfrowego bliźniaka. Biała tablica z napisem: producent i logo Fundacji Pełni Kultury. Partnerzy: Muzeum Narodowe w Krakowie, 3D Link Kraków. Biała plansza z napisem: materiał zrealizowano w ramach projektu Multisensoryczne UNESCO 6, Dialog Form, Kultur i Religii w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. Biała plansza z napisem: audiodeskrypcja: Anna Franik, Regina Mynarska, Adrian Wyka. Animacja: Ewa Sitarska, 3D Link Kraków. Koordynacja projektu: Anna Franik, Fundacja Pełni Kultury, Bartosz Ajszpur, 3D Link Kraków.